bez pierdzielenia, gry planszowe czy gry komputerowe? Dziś odpowiemy sobie na to pytanie, więc zapraszam. Witajcie, ja jestem Estar i dzisiaj faktycznie jesteśmy w podróży. Jedziemy sobie z Kornelą do Krakowa na mini turniej w grę Pieśni Lodu i Ognia. I tak, zaczniemy sobie od początku, czyli de facto od pierwszego momentu, kiedy miałem styczność z jakimikolwiek grami komputerowymi. Planszówki też jak gdyby zaczęły się jeszcze w dzieciństwie, więc no taka pamięć około 10 roku życia, to były lata 95. W tych okolicach, tak plus minus, nie pamiętam dokładnie. Natomiast w tym czasie miałem pierwszą styczność i z konsolami, i z komputerami. Też już widziałem, że będę miał przyszłość z tym związaną. Nie wiedziałem jeszcze jak do końca, ale wiedziałem. Oczywiście jako dzieciak to pierwsze, co mnie interesowało, to gry, bo kolory, bo nowe, bo fajne, więc zainteresowało. Natomiast pierwszą grę, jakąkolwiek zagrałem, to były bitewniaki, bardziej bijatyki niż bitewniaki, typu Mortal Kombat, Soul Calibur, Tekken. Te rzeczy pamiętam, ale to zawsze było z drugim człowiekiem, czyli siedzącym obok albo na dużej maszynie do gry. Natomiast kolejną grą, która mnie bardzo zaciekawiła i to zostało do dzisiaj, to są gry strategiczne. Pierwszą strategię, jaką grałem, to do dzisiaj pamiętam, jak się nazywa, to jest Total Annihilation. Gdzieś tam pewnie jest w sieci, jak to wyglądało, strasznie pikselowe, ale no zakochałem się w tej grze. I do dzisiaj mi tak zostało, że gry strategiczne, ekonomiczne, zadaniowe, rozwiązywania problemów, no jakoś mnie bardzo mocno zaciekawiły. To jest jak gdyby taki pierwszy aspekt. Natomiast planszówki w bardzo podobnym czasie, polski Eurobiznes, później ogólnoświatowa gra Monopoly, Scrabble, jakiekolwiek pionkowe rzeczy i gry, to było praktycznie od samego początku. Sami też jako dzieciaki coś musieliśmy robić, wymyślać, ciekawiej spędzać czas. Więc sami robiliśmy jakieś gry planszowe, jakieś bitwy na statki, czy też planszówki. Oczywiście też budowaliśmy mini makiety dla żołnierzyków, jakichkolwiek takich elementów. Więc to też od samego początku była styczność z tym akurat. Na przestrzeni lat bardzo się to zmieniło, zarówno w grach komputerowych, jak i w grach planszowych. Doszły bardziej złożone te elementy i zasady, więc też bardzo dużo tych strategii, które mi się bardzo mocno podobały, przeszły na planszówki. No i dochodził aspekt interakcji z drugim człowiekiem, co było to dużo bardziej ciekawsze, z racji, że komputer po pewnym czasie, jak się grało, no dochodziło się do tego bardzo wysokiego poziomu i to nie był rywal dla nas. Natomiast czynnik ludzki powodował, że stawał się nieprzewidywalny i trzeba było przewidzieć lub jakieś schematy wykryć u tego danego przeciwnika, żeby jakoś tą grę wygrać. Więc trzeba było ruszyć tą mózgownicą jednak, co też bardzo mi się akurat podobało. Ogólnie nie lubię gier, gdzie jest typowo, nie wiem, strzelanka, jakieś rozbijanie się, rozwalanie się. Nie ma tam żadnego jakiegoś sensu, ani edukacji, ani rozwoju. Dla mnie gra powinna przynosić korzyść, albo nabywać jakąś nową umiejętność, albo wiedzę, albo wzbudzać ciekawość, żeby zdobywać tą wiedzę. Więc gry zarówno komputerowe, jak i planszowe, jeżeli wybieram, to w kontekście takim, żeby dawały mi wartość nie tylko satysfakcji z gry, ale też
nabywania pewnych umiejętności, czy też ćwiczenia różnych cech i umiejętności, które mamy, rozwijanie je bardziej, ćwiczenie mózgu, pamięciówki, rozwiązywania problemów. Wtedy to naprawdę ma dużą wartość i sens. Ale żeby też nie było, oczywiście grałem w takie gry jak typu GTA, czy też CS, Call of Duty. Call of Duty już jest troszkę lepsze, bo tam mamy misje, mamy zadania, jakieś rzeczy musimy kombinować, żeby wypełnić te zadania. Natomiast CS, no to jest taka typowa rozpierdalanka i nie ma dla mnie najmniejszego jakiegoś sensu więcej w nią grać. Natomiast gry zespołowe typu World of Tanks czy World of Warships, gdzie też uczymy się gry zespołowej, uczymy się taktyki, uczymy się mechaniki, czasami nawet prawdziwych pocisków, bo starali się odwzorować elementów toru lotu pocisku, rozstrzału, czy w okrętach, czy w czołgach. Więc no, to są takie drobne niuanse, ale zdobywamy jednak wiedzę na ten temat, umiejętności, musimy się nauczyć odpowiednio przycelować, odpowiednio szukać te weak pointy, więc no coś, co wymusza na nas ruszenie mózgownicą, jest wszystko na plus. Nie mówię, że bijatyki są złe ogólnie, bo są bardzo fajne, jeżeli to jest na przykład na imprezie albo spotkaniu ze znajomymi, jest grupka ludzi, odpalacie konsolę i robicie sobie mini turniej, a reszta kibicuje, śmieje się, żartuje. Wchodzi ta interakcja międzyludzka, komentowanie, naprawdę fajnie spędzony wtedy czas i to wtedy też ma sens. Natomiast bardzo szybko się nudzą te bijatyki, jak się gra samemu przeciwko komputerowi. Tak samo jeżeli chodzi o coś gier zespołowych typu dawna FIFA, bo teraz to już jest inaczej się nazywa, Football Club, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. To też trzeba było się nauczyć taktyki, trzeba było się nauczyć schematu gry, wychwycić ten schemat przeciwnika, znaleźć jego słabe punkty i wykorzystać. Więc trzeba było myśleć. Zarówno gry planszowe i komputerowe muszą tworzyć taki czynnik, że musicie ruszyć mózgownicą. Wtedy one mają wartość i dają jakikolwiek sens. Przy okazji zabawy się uczycie. Więc takie aspekty mają sens. Jak Was zaciekawiłem, zostawcie suba, łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, w jakie gry graliście, czy to planszowe, czy komputerowe. Ale to jeszcze nie koniec. Na końcu filmiku powiem Wam taką ciekawostkę, w ogóle skąd wzięła się ksywka E-Star, w ogóle imię E-Star, bo powstała w 2010, a że lubię bardzo mocno symbolikę, to tak samo to imię jest symbolem. A czego, to Wam powiem na samym końcu i co znaczy. Jeszcze sobie nie odpowiemy na to pytanie tak definitywnie, czy gry komputerowe w tym zestawieniu, czy planszowe są lepsze. Może Wy macie inne zdanie i będziecie mieć inne zdanie. Pewnie tak. To w komentarzach zachęcam Was do wypowiedzenia się. Natomiast na chwilę obecną tutaj sobie zamkniemy jeden rozdział. Po turnieju, jak sobie rozmawiamy, o czym rozmawiamy i jaki jest proces myślowy i analityczny podczas gry. Także zostańcie. Za chwilkę będzie dalszy ciąg rozmowy. Po krótkiej przerwie wracamy. W tle będziecie mieć parę ujęć, które Kornela tam zrobiła w trakcie gry. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Trochę rozgrywki, trochę armii. Akurat za dużego rozstrzału tutaj nie mieliśmy, bo były dwie armie z nocnej straży. Byli Boltoni i byli Martele. Więc tak naprawdę
3 rody, czy tam 3 frakcje były, więc no niewiele, ale bardzo fajnie się grało, przyjemnie. No 2 nowych graczy, więc tutaj było więcej też tłumaczenia zasad i trochę rozmyślania nad błędami, jakie się lubi powtarzać w trakcie takiej rozgrywki i jak się zapomina o pewnych zasadach. Więc to bardziej taka praktyka była, ale bardzo przyjemnie, wesoło. Ja zawsze lubię porozmawiać z ludźmi, więc macie okazję trochę sobie pooglądać, ale wracamy do głównego tematu. Gry komputerowe czy gry planszowe? Osobiście, patrząc na to, w jakim kierunku poszły ogólnie gry komputerowe, czyli tak naprawdę na mocne ogłupienie gracza, stawiając mu bardzo małe wymagania do zadań, jakie ma wykonać, myślenie analityczne, czy też myślenie takie trochę, bym powiedział, ścisłe, matematyczne, zostało wyparte. A jednak no, matematyka jest nam bardzo mocno potrzebna. Natomiast się ją usuwa dość mocno. Uciekły do lamusa jakieś takie analityczne, strategiczne elementy. Bardziej idzie się w kierunku strzelanek, bardzo mocno ogłupiających, moim zdaniem. I jestem totalnym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o tego typu gry. Więc to, w jakim kierunku idzie w ogóle rynek gier komputerowych, to idzie dla odbiorcy takiego, bym powiedział, bardzo prostego, co mi się bardzo nie podoba. Bo jednak te lata 90., później 2000, 2010, 15 nawet, były takimi, gdzie te gry jeszcze były naprawdę na takim fajnym poziomie. Pamiętam starego Fallouta, całą serię Total War, gdzie z każdą gierką, którą wydawali, było to coraz bardziej rozbudowane. No teraz bardzo ciężko o to. Na przykład też RPG stare, Baldur's Gate, gdzie mieliście drużynę fabularnie. Każdy członek miał jakieś inne cechy, jakieś inne zdolności. Trzeba było myśleć, do czego jest przydatne i odpowiednio wybierać sobie tych towarzyszy do gry. Więc no bardzo mocno tęsknię za takimi grami. Więc no ja jestem mocno na nie obecnie na gry komputerowe. Z racji, tak jak wspomniałem, że no to poszło bardziej w ogłupienie gracza niż w jego rozwój. Natomiast gry planszowe, nie powiem, że też jest super idealnie w każdym aspekcie, ale jednak one idą bardziej złożoność, bardziej takie elementy skomplikowane, żeby tego gracza pobudzić i myślał w kooperacji z zasadami, jak tutaj fajne kombosy zrobić, żeby wygrać. Więc tu jest ogromny plus dla gier planszowych. Dodatkowo taki, że mamy interakcję międzyludzką, gdzie mamy zawsze tą rozmowę, zawsze dyskusję, wymianę poglądów, zawsze żarty, śmiechy, podyskutowanie, no i przede wszystkim poznanie nowych ludzi. Więc osobiście dużo bardziej wolę gry planszowe niżeli komputerowe. Kornela tu rzuciła, że ona dużo bardziej woli rozwalić stół lub rękę niż swoje zdrowie psychiczne przy grach komputerowych. Nie grajcie w gry komputerowe, bo będziecie jak takie kraciki, co wyłażą z nory. Miałem kumpla krecika. Był bardzo fajny. Jest dalej fajny. Żyje. No ale no coś w tym jest. Coś w tym jest.
Więc no, jestem ciekawy, jakie jest wasze podejście do tego i jak wy uważacie, w co wy też gracie. Ogólnie ja też mam jeszcze dodatkowe kryterium co do gier planszowych. Jeżeli są bardzo fajnej jakości figurki, które można pomalować, jakieś konwersy sobie zrobić z tego, to naprawdę jest dodatkowy atut. Takim przykładem gry planszowe to jest Rising Sun. Możecie sobie zobaczyć. No ale takie meritum. Ja osobiście wybieram gry planszowe, co mogliście się spodziewać. Wiecie przynajmniej dlaczego w tej chwili, jakie jest moje podejście też do tego. Kolejne, że ja wolę sobie zrobić wyprawę i przejechać się do tego Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Katowic nawet, żeby pograć, poznać tych ludzi, bardzo ciekawych. Plusem jest to, że zwiedzicie sobie miasta jakieś, a tak to siedzicie w domu i w sumie siedzicie na dupie i nic nie robicie. No to też jest fakt. Zawsze też jest możliwość integracji wieczorem, spotkacie się, wyjdziecie na to miasto, podyskutujecie, więc no jest dużo takich plusów. Fakt. Minus jest taki, że absorbuje to ogromne ilości czasu. Naprawdę ogromne ilości czasu. Idąc już do końca, obiecałem powiedzieć, skąd się wzięło imię Estar. W języku hiszpańskim, który dość mocno mi się podoba fonetycznie, chociaż nigdy się go nie uczyłem, jest to czasownik być. I sens tego słowa, tego imienia jest taka, że nie chcę wegetować, chcę po prostu żyć pełnią życia każdego dnia, wykorzystywać ten każdy dzień, uczyć się rozwijać i nie chcę po prostu marnować swojego czasu, tylko chcę go aktywnie wykorzystywać. Więc to jest takie ukryte dno, nie? Taka symbolika. I w ten sposób dobiegliśmy do końca. Na dzisiaj to koniec. Dajcie znać w komentarzach o to, co pytałem. Co myślicie o odcinku? Jakie macie przemyślenia na sam koniec? Chętnie zobaczę i poczytam. Pamiętajcie o łapce w górze, subie i do zobaczenia. See ya!